Czy strzelę bramkę? Czy będę kontuzjowany? Czy wygramy mecz? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, ponieważ w końcu udało się nagrać mój pierwszy mecz ligowy. Gramy dzisiaj z Pielgrzymowicami, drużyna Strażak Pielgrzymowice, chyba 6. w tabeli. Nam idzie okropnie, co prawda w zeszłym tygodniu udało nam się wygrać. Także co? Widzimy się, widzowie, na meczu. I przenosimy się do Pielgrzymowic. Szybkie przywitanie z kibicami, sędziami oraz naszymi dzisiejszymi rywalami. Do tego jeszcze szybka zmiana stron i możemy zaczynać. Gospodarze próbowali zaskoczyć nas już na początku tego spotkania, jednak to podanie na szczęście było niedokładne. Chwilę później zaliczyłem pierwszy kontakt z piłką, gdzie zauważyłem, że prawa strona jest zamknięta, więc próbowałem nawinąć jednego z rywali, jednak ten musnął lekko piłkę, a ona wyszła na aut. 3. minuta spotkania i mogliśmy już przegrywać. Na szczęście Damian w naszej bramce popisał się świetną interwencją, ale to, co chłop później zrobi, to ja kompletnie nie mam pytań. Dlatego oglądajcie do końca, a teraz napiszcie w komentarzu błyskawica, a ja przypnę wam serduszko. Następna akcja i solowa akcja Stolika, który zakręcił 2 razy rywalem, ruszył lewą stroną i dośrodkował, niestety tym razem prosto do rąk bramkarza. Chwilę później do Magdy, która nagrywała, i dziewczyn, które widzieliście przed chwilą, dołączył Miłosz, którego możecie pamiętać z odcinka, gdzie sprawdzaliśmy, czy trening AI jest lepszy od treningu z prawdziwym trenerem. Kolejna akcja i Maro tutaj włączył Brazylianę, przerzucił piłkę nad jednym z naszych rywali. Wszedł pomiędzy dwójkę gości, wygrywając pozycję i dał prostopadłą piłkę do Andrzeja. Chciał uderzyć przy krótkim słupku i niestety tym razem nie trafił w światło bramki. Kolejne minuty i kolejne zagrożenie pod naszą bramką. Dobre wycofanie piłki na strzał do lewego pomocnika, jednak tam Dodzio fajnie przestawił go ciałem, przez co mogłem ruszyć z bezpańską piłką do przodu i zyskać kilka metrów. Ale tutaj środkowy pomocnik z Pielgrzymowic idealnie wyczyścił mnie czyściutkim ślizgiem, upadając nadziałem się jeszcze głową na nogę rywala, ale tutaj wszystko było moim zdaniem zgodnie z przepisami, zbiliśmy piątkę i graliśmy dalej. Staraliśmy kontrolować się to, co działo się w środku pola i wymienialiśmy tam krótkie podania, aby później uruchomić jednego z naszych bocznych pomocników. Jak w tej akcji, z tym, że nie do końca nam to akurat tutaj wyszło. To, co było najważniejsze i czego brakowało nam w poprzednich meczach, to to, że każdy z nas walczył i nie odstawiał nogi. Z początku meczu trzeba przyznać, że to nasi rywale mieli lepsze momenty i tutaj po raz kolejny mogli zdobyć bramkę, ale Damian jest na posterunku. Po tym rzucie z autu mogliśmy zdobyć bramkę, ale świetnego podania od Andrzeja niestety nikt tutaj nie zamykał. Kolejny rzut z autu i tym razem nam się udało. I silnym strzałem z lewej nogi po ziemi pokonuje bramkarza i mamy prowadzenie. W ostatnich meczach czasami nam tego brakowało, właśnie żeby po prostu uderzyć na bramkę i dać szansę pomylić się bramkarzowi. Zazwyczaj chcieliśmy jakoś niepotrzebnie klepać, wejść z piłką do bramki, a tutaj jeden silny, prosty strzał i mamy prowadzenie. Gospodarze po rozpoczęciu ze środka boiska idealnie znaleźli lukę, chcieli oddać strzał, jednak Marmor był na posterunku. Tutaj kolejna nasza fajnie zapowiadająca się akcja. Kuba podał do Maty, ten zagrał do mnie, ja ustawiłem mu piłkę i zszedłem nieco do boku, aby zrobić więcej miejsca w środku. W tę lukę wszedł Andrzej, który zgrywa piłkę do Maty, a Mata po raz kolejny oddaje ją mi. Ja, widząc, że jest dużo miejsca między 11 a 16 metrem, i tam też posłałem piłkę, ale nie było tam naszych zawodników i mogłem też dać jakąś zawiesinkę. Po kilku minutach od zdobycia naszej bramki gospodarze doprowadzili do wyrównania. 3 szybkie podania, do tego tapin i piłka w sieci. Kuba był jeszcze tutaj bliski najpierw zablokowania piłki, potem jej wybicia, ale niestety jest remis i mecz zaczyna się od nowa. Patrz, co Węgiel wyprawia. Czy on nie jest najlepszym zawodnikiem na boisku? Nie umie też wyprowadzić z błędu. Przemysław Węgrzyn, to powiedziałem ja, Miłosz Stoły, najlepszy zawodnik na boisku. A teraz, moi kochani widzowie, proszę nie mrugać i skupić się, bo zobaczycie Power Shota Plus w moim wykonaniu. Brama. Najlepsze jest to, że przed meczem trener dał mi za zadanie oddać 3 strzały za pola karnego, bo jak to twierdzi, mam kopyto, więc jak tutaj miałem tyle miejsca, to musiałem to wykorzystać i piłka wpadła do sieci. Niestety z tego powa nie widać, jak ona skręciła tuż przed ręką bramkarza, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że błyskawica objęła prowadzenie. Wystarczyło włączyć kamerę, widzicie? Po strzeleniu przez nas bramki drużyna z Pielgrzymowic nieco zaostrzyła grę, przez co kilka razy sędzia musiał używać gwizdka. A teraz widzicie akcję, w której niestety straciliśmy bramkę, ale na szczęście tutaj sędzia odgwizdał spalonego.
Na co my odpowiedzieliśmy kolejnym przerzutem na nasze prawe skrzydło. Dobre przyjęcie i niestety piłka w tej sytuacji nie znalazła drogi do bramki. Brawo, super piła! Wtedy mecz nieco się otworzył i nasi rywale mieli swoje szanse, jednak tutaj piłka minęła bramkę. Ale my również mieliśmy sytuacje, które, no nie oszukujmy się, powinny zakończyć się podwyższeniem prowadzenia. Znacie powiedzenie, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić? No to nie tym razem, ponieważ Damian dalekim podaniem uruchomił Kubę, który był na lewej flance. Piłka minęła jednego z obrońców, Kuba przyjął piłkę udem i w polu karnym zachował się jak rasowy napadzior, posyłając ją tuż obok nogi bramkarza, dzięki czemu w końcu udało nam się podwyższyć prowadzenie. Chcieliśmy iść za ciosem i szybko odebrać piłkę, aby jeszcze bardziej stłamsić naszego rywala. Jednak tutaj Maro był faulowany. Na szczęście to nic poważnego i mógł grać dalej. Następny nasz strzał wylądował kilka metrów od bramki, ale wciąż byliśmy głodni kolejnych trafień. Jak w tej sytuacji, gdzie Andrzej świetnie uruchomił Stolika, który miał dużo miejsca przed sobą. Wbiegł pole karne, nawinął jednego z rywali i oddał strzał niestety nad bramką. Szczerze, myślę, że gdyby miał to na swojej lepszej nodze, czyli lewej, to piłka byłaby w siatce. Andrzej skacze do piłki, ta spada mu pod nogi, widzi, że jestem niepilnowany, do mnie podaje, ja przyjmuję, oddaję strzał i mamy to! Mamy klasycznego hat-tricka. I każdy, kto kiedykolwiek grał w piłkę, wie, że takie momenty bardzo budują cały zespół. W tym meczu wychodziło nam praktycznie wszystko. Niespełna minutę później mogliśmy podwyższyć prowadzenie, ale tutaj bramkarz został do końca i wybronił strzał Andrzeja. A to napędziło graczy z Pielgrzymowic i tutaj jeden z nich popisał się naprawdę świetnym strzałem, ale Damian popisał się jeszcze lepszą interwencją. W ferworze walki nie widziałem mojego przewinienia, jednak na nagraniu widzę, że uderzyłem rywala nieintencjonalnie kolanem, więc jeszcze raz przepraszam, jeżeli to oglądasz. A oto chyba nasza najlepsza drużynowa akcja, po której padła bramka. Stolik opanował piłkę i dał ją do Dodzia. Ten na niego poczekał i dał prostopadłą piłkę. Stolik minął obrońcę swoją słabszą nogą, dośrodkował idealnie do Marka, który w końcu zdobył swoją bramkę w tym meczu. Stolik, super! Strażak próbował atakować, ale dzisiaj nasi stoperzy, czyli Marmor i Czorny, byli ścianami nie do przejścia. Naprawdę nie wiem, jak mogę to skomentować, ale sami zobaczcie, co wyprawiał dzisiaj nasz bramkarz. Dobrze, Damian, dobrze, Damian. No nie, to jest niemożliwe! Ty to nagrałaś? Damianek, serio, czapki z głów. Sędzia tutaj nie gwizdnął ani faulu, ani ręki, stąd też moje zdenerwowanie w tej sytuacji. Kilka minut później byłem faulowany, jednak sędzia zastosował przywilej korzyści, bo Stolik dorwał się do piłki i próbował solowego rajdu. Co prawda stracił futbolówkę, przyjąłem ją ja. Biegłem wszerz boiska, bo chciałem uruchomić lewe skrzydło, jednak w tej sytuacji znów byłem faulowany. Na szczęście po chwili byłem już z powrotem na boisku. A my jako błyskawica po raz kolejny wzięliśmy się do ataku i tutaj strzał Maty niestety w ręce bramkarza, ale był to dobry, silny strzał. I po tej akcji sędzia zakończył spotkanie, które udało nam się wygrać. Dzięki bardzo za oglądanie do końca i dajcie znać, czy chcecie więcej meczy błyskawicy na YouTubie. Fajny meczyk w sumie wyszedł. Fajny! Goleador.